Ciebie nie widać. A jeżeli... Nie, bo... Co moje dziecko dostało od ojca. I loda! No widzę. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Idziemy kolejny dzień łapać Pokemony, więc jako że spacer w takim gorącu, to trzeba wypić chłodne napoje. Ja mam grejpfrutowy, jak widzieliście, Eliasz dostał swój nietypowy za to napój. Mam nadzieję, że się nie wybrudzi, bo ten lód będzie ciężko zjeść. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słyszycie, bo jest strasznie głośno. Te memi zaczęło naprawdę nadawać. Lecimy. W cichszym miejscu się do Was odezwę. Ciebie nie widać. Teraz. Tak, idź jeszcze, tata kupuje bilety. This cosmetics. Make smaller. Chodźcie ze mną i razem z moim mężem na lunch. Lecimy do nowej meksykańskiej restauracji, która otworzyła się u nas niedaleko. Słuchajcie, w ogóle taka masakra jest, że moja koleżanka na Bali miała problem z małpą. Niestety ją podrapała, zrobiła 3 injection, czyli 3 szczepionki przeciw wściekliznie i teraz potrzebuje 4., ostatniej. I słuchajcie, ani w Japonii nie ma żadnych dostępnych szczepionek, a także prawie cała Korea jest, no raczej chyba cała Korea jest, nie ma po prostu żadnej szczepionki na wściekliznę, więc ma ogromny problem, żeby znaleźć takie szczepienie. No niestety tak wyszło, moja koleżanka w ogóle szczepiła się w Polsce, okazało się na końcu, że w ogóle w Polsce nie zaszczepili jej na tą szczepionkę, którą potrzebowała, a zaszczepili ją na inną, mniej ważną i teraz ma ogromny problem, więc jeżeli lecicie na Bali w krajach, gdzie są zwierzęta, które mogą Was podrapać, to uważajcie na Wasze szczepienia, sprawdźcie 2-3 razy, czy macie ubezpieczenia, bo możecie się wkopać tak jak ona niestety. Dobra, idziemy do tej meksykańskiej restauracji, którą ostatnio Wam pokazywałam. No i okazało się, że Mex Burrito jest tylko i wyłącznie na wynos, więc rezygnujemy dzisiaj, nie bierzemy na wynos, lecimy tutaj obok. Jest jeszcze jedna restauracja, która nowo się otworzyła, więc ją wypróbujemy. Z koreańskim za to jedzeniem, z zupkami, więc będzie pewnie pyszne. O! Czasami w restauracjach tego typu możecie się spotkać z tym, że na przykład jest informacja, czy zupa jest już przyprawiona, czy nie, bo czasami Koreańczycy podają taką zupę, która nie ma za bardzo smaku. To oznacza wtedy, że mamy różne przyprawy przy stolikach i możemy ją doprawić w sposób, jaki lubimy. Na przykład dorzucić coś na pikantną, czy sól, czy pieprz. I to jest taka forma tego, że to my decydujemy, jaki smak ma przeważać w zupie, a jaki nie, więc polecam też w restauracjach korzystać z takich opcji, dlatego że to troszeczkę daje nam opcję tego, czy lubimy na ostro, czy też jak Wojek był w Korei, próbował jedną z takich popularnych zup tutaj, która ma swoją historię, to właśnie zastanawiał się, czemu ona jest taka bez smaku. Właśnie dlatego, że powinniśmy ją sami przyprawić i warto
próbować różnych dań w Korei i postarać się dowiedzieć co nieco na ich temat, dlatego że może to różnić się i możemy stwierdzić, że nam nie smakuje, że jest niepyszny albo że koreańska kuchnia jest niedobra, a tak naprawdę to powinniśmy się poznać troszeczkę z koreańską kuchnią i wiedzieć, jak powinniśmy ją doprawiać oraz jak powinniśmy ją jadać. Dzięki temu nasza przyjemność z jedzenia jest dużo większa. Ja też popełniałam błędy na początku, jak się tutaj przyprowadziłam, ale zawsze jak był mój mąż, to nakierowywał mnie i pokazywał, w jaki sposób powinnam jeść dane potrawy. Mamy kimchi, mój mąż ma kalbuksu, taki kalbuksu razem z przystawkami. Ja też mam przystawki kimchi, marynowaną cebulę oraz mój pączek z porcją ryżu, ogromną porcją. Więc spróbujmy, jak to smakuje. Jest tu też buczu oraz zielona cebulka. Nowy blender. Testuję te koktajle. Ja nie lubię owsianki. Przyznaję się, chciałabym spróbować może kiedyś pieczoną owsiankę, ale ogólnie nie przepadam za owsiankami, więc mam mój koktajl. Jest pyszny. Znalazłam w ogóle go na stronie tej kucharskiej Lidla. W ogóle czasami mają bardzo fajne przepisy, czasami całkowicie mi nie odpowiadają. Długo mi czasu nie zostało, dlatego że lecę na koreański. Mam online na Mecie. Meta to jest ta facebookowa platforma, gdzie chodzi się ludzikami i tak zwany metaverse. O właśnie, metaverse. I tam mam zajęcia z koreańskiego. Kiedyś Wam opowiem bliżej, jak to wygląda, ile to kosztuje, jak długo, ile razy w tygodniu. Na pewno wszystko się Wam opowiem. Chciałam Wam powiedzieć coś. O, jedna rzecz, bo teraz chcę zrobić film w tym momencie, będziecie go oglądać, na temat koreańskich rzeczy w naszym domu, takich zasad i koreańskich rzeczy. Jedna z takich zasad, którą widzę, że wprowadziłam, co nie miałam w Polsce, to gadżeciarstwo. Koreańczycy uwielbiają gadżety i zauważyłam to, że lubią mieć coś fajnego, coś nowego i właśnie jest to jakiś plus i minus, bo od kiedy przeprowadziłam się do Korei, to lubię mieć, otaczać się różnymi gadżetami i właśnie jednym z nich to jest na przykład ten blender, to jest Ninja. Nie jest to jakaś forma współpracy, nie, na tym kanale nie ma żadnych współprac, niestety. To słuchajcie, jestem naprawdę jak na razie z niego zadowolona. Kupiłam go w ogóle przez Dangen, więc taniej i blenduje niesamowicie dobrze. Wszystkie mrożone jakieś tam składniki naprawdę dobrze sobie radzą. I właśnie to gadżeciarstwo, czy to właśnie ekspres, czy młynek, czy jakieś rzeczy do śmieci. Niby są to takie normalne rzeczy, które także w Polsce kupujemy, ale w Korei jednak ten poziom gadżeciarstwa jest dużo większy i w tych domach naprawdę ciekawe rzeczy można znaleźć. Ja mówię, staram się trzymać od tych gadżetów z dala, ale jednak
Jednak ciągnie mnie do tego, od kiedy przyprowadziłam się do Korei. Dobra, idę na moje zajęcia razem z koktajlem i głową pełną innych rzeczy niż tylko koreańskiego. Lecę. Jesteśmy teraz z moją koleżanką w restauracji i jedyna właśnie też z takich zmian sporych po tym, jak przeprowadziliśmy się do Korei i koreańska zasada w naszym domu, to dużo częściej jadamy w restauracjach. Też takie posiłki się trochę zmieniły, bo czasami jemy lunche i takie późne w stylu amerykańskim dinery. Obiadów ostatnio, tak wiecie, u mnie w domu na przykład obiady były o 15, więc takich obiadów typowych tutaj w Korei nie jadamy, więc ten system w ogóle posiłków się zmienił, czyli tak około 11-12 jemy lunch, ja z mężem, jak na przykład jest wolne, albo jak się spotykam z koleżankami i dopiero później, kiedy mój mąż wraca z pracy, około 18:30 jemy taki dinner, czyli nasz obiad, a w międzyczasie to jeżeli już chcemy coś zjeść, no to wtedy są jakaś lekka przekąska i brak takiego typowego polskiego obiadu, który jadaliśmy w Polsce i dużo częściej chodzimy do restauracji, ale to jest spowodowane tym, że w restauracje są dużo tańsze. Wydaje mi się, że może teraz już ta różnica zaczyna zanikać, ale kiedyś te restauracje w Korei były dużo tańsze i wybór restauracji jest naprawdę spory, więc prawie codziennie możemy chodzić do różnych dań, do różnych restauracji i tak nie będą się one powtarzały, więc to jest też taka spora zmiana, zasada u nas w domu, która od czasu, kiedy przeprowadziliśmy się do Korei, zaczęła funkcjonować w naszej rodzinie. Oczywiście w koreańskich restauracjach, nawet jeżeli to jest typowo włoska, europejska, to i tak dostajemy pikle. Tu bardzo w intensywnym zapachu i to jest chyba z tego, co kojarzę, rzepa, ta koreańska, taka marynowana. Właśnie nie wiem w czym, bo za każdym razem różne kolory mamy. Tutaj jest za to różowy, często jest żółta albo biała po prostu. Na moim filmie? Tam nie ma. Dzisiaj na obiad mamy takie ulubione danie, które ja uwielbiam. Jest to danie z kurczakiem, z serem, właśnie z różnymi warzywami, dzięki czemu siedzimy sobie razem, możemy zjeść. Nawet mamy makaron udon. Nie wiem, czy był na kanale u mnie taki film. Jeżeli nie był, no to może zrobię dla Was kiedyś przepis, a jeżeli był, to postaram się Wam podlinkować, jeżeli go znajdę, bo nie pamiętam. Ale właśnie wracając do rzeczy, które wprowadziłam w domu taką koreańską zasadą, to jest używanie nożyczek. Tak jak w Polsce nie myślałam o tym, że będę kiedykolwiek kroiła mięso nożyczkami,
to w Korei bardzo często właśnie do tego się stosuje. I myślę, że to jest bardzo wygodna w ogóle forma krojenia. Tak jak chciałam Wam dzisiaj właśnie pokazać przy okazji robienia tego dania, nie wyciągam mięsa, nie kroję go nożem, a właśnie nożyczkami. Oczywiście rola nożyczek ogólnie w koreańskiej kuchni jest dużo większa, niż byśmy sobie mogli to wyobrazić, ale jednej rzeczy, której raczej nie przetrawię, to na przykład krojenie pizzy nożyczkami. To już jest dla mnie za dużo. Ale właśnie mięso, czy jakieś inne warzywa, gotowanie shabu-shabu właśnie i używanie noża do krojenia w środku warzyw na mniejsze kawałki, to myślę spisują się rewelacyjnie, bo nie trzeba właśnie nigdzie wyciągać tego mięsa. Mamy wszystko w jednym garnku, nie brudzimy dodatkowych rzeczy, więc jeżeli chcecie, to kiedykolwiek spróbujcie. Sprzątania kuchni, bo już mamy zjedzone, więc trzeba posprzątać. Mam do wyrzucenia obiereczki i tak jak na przykład w Polsce po prostu wyrzucaliśmy obierki do takiego koszyczka, potem na przykład te, które mogliśmy, to wyrzucaliśmy na kompostownik, albo po prostu mieliśmy specjalne worki i słuchajcie, w Korei są też specjalne worki, albo te specjalne śmietniki, które kiedyś Wam pokazywałam w moich wcześniejszych filmach, ale od kiedy ja mieszkam w Korei, to miałam niezły problem z śmieciami latem, dlatego że w Korei jest bardzo gorąco, a to niestety sprzyja różnemu robactwowi i słowem mówiąc, jak zostawimy sobie śmieci nawet w takim małym woreczku i przeczekają na przykład do rana, bo będziemy chcieli je wyrzucić rano, to niestety możemy znaleźć tam brzydkich, nieproszonych gości. Już miałam takie sytuacje, więc zainwestowaliśmy z moim mężem w ten śmietnik, już Wam pokazuję, który Wam wcześniej pokazywałam i jest to taka ala lodówka na obierki, na śmieci takie żywnościowe i właśnie tutaj ona przez cały czas robi te śmieci zimne. Także na przykład żadne zwierzątko tam się nie zalęgnie, wrzucamy po prostu całość, w taki sposób bierzemy później taki koszyczek i zanosimy do wyrzucenia śmieci. I słuchajcie, ta lodóweczka na właśnie obierki ma różne opcje i ma na przykład opcję taką zimową, wiosenną i letnią, czyli tutaj najbardziej je ozimnia. Robi taki, może nie lód z tych obierek, ale na pewno dużo chłodniej robi. Jest to bardzo fajna opcja, tym bardziej no niestety w takich temperaturach, jakich my tutaj mamy non-stop w Korei. I tutaj mamy jeszcze jedną sprawę, dlatego że mamy obierki, śmieci jedzeniowe, ale także mamy takie rzeczy, które nie są ani plastikiem, ani papierem, ani takimi innymi śmieciami. To my mamy zasadę, że zostawiamy to w zamrażarce. Wiem, może to brzmieć strasznie, ale powiem Wam szczerze, że my nie uzbieramy do takiego 10-litrowego worka na śmieci tyle śmieci, żeby codziennie to wyrzucać, a marnowanie tych worków na połowę śmieci to nie jest dobre rozwiązanie. Pokażę Wam, jak te worki wyglądają. I my swoje worki na śmieci mamy tutaj i jak widzicie, wyglądają w taki sposób. To jest 10-litrowy worek, ale też mamy te rozmiary większe. O, podpowiedźcie. I one są już 20-litrowe i one wyglądają w taki sposób. Pokazuję, co nie powinniśmy tutaj wrzucać.
China. Nie wiem, czemu tu jest China, ale tu chyba naczynia z Chin nie powinny się znajdować. Nie wiem, o co chodzi, ale jak widzicie, food waste, nie powinno być puszek, baterii oraz szklanych butelek, plastikowych butelek, więc tutaj wrzucamy wszystko to, co nie nadaje się do segregacji, ale także nie jest food waste'em. I ja wiem, jak to może brzmieć, bo ja na początku też się bardzo zdziwiłam, że mogłabym w taki sposób funkcjonować, ale tak, od tego lata zaczęłam właśnie tak robić i to jest dla mnie najlepsza opcja i od tamtej pory, jak wrzuciłam to do po prostu zamrażarki, już więcej problemów nie mam. A jeżeli właśnie zostajemy przy robaczkach, to także bardzo dziwna rzecz, która może się wydawać, to trzymam w lodówce naszą porcję ryżu. Ryż trzymamy w lodówce dlatego, że także mieliśmy problem z niechcianymi zwierzątkami. Po prostu te zwierzątka dostały się do naszego ryżu i zamieszkały. Rozmnożyły się i niestety już ten ryż nie był do zjedzenia. Próbowaliśmy go ratować, ale niestety raczej nie było opcji, więc postanowiliśmy, że od tamtej pory będziemy układać nasz ryż w lodówce i to jest najlepsza opcja, kiedykolwiek była. A jeżeli zostajemy w temacie ryżu, to jeszcze jedna taka zasada, to oczywiście ilość ryżu w obiadach. My mamy około 3-4 posiłków, w których znajduje się ryż. Wiemy, że moje koleżanki, które także mieszkają w Korei, mają mężów Koreańczyków, potrafią jeść nawet codziennie i to czasami 2 razy w ciągu dnia, ale u nas raczej tego nie trzymamy się tak bardzo tego ryżu u nas w mieszkaniu, dlatego kupujemy 5-kilogramowe woreczki ryżu. I dzięki temu po prostu ten ryż także zostaje świeży. A czemu my tak mało ryżujemy? To dlatego, że ja jestem fanką różnych kuchni. To nie jest tak, że trzymam się tylko i wyłącznie koreańskiej. Często mamy oczywiście japońską, ale także czy polską, włoską, francuskiej chyba nie znam wielu potraw, ale na pewno trzymam się takich klasyków, które na pewno Wy także macie w polskich swoich kuchniach. Mieszkając także w Korei, dużo więcej zamawiam przez internet. Jest to wygodniejsze, dlatego że naprawdę wszystko można kupić na przykład na Coupang i wychodzi to nawet czasami taniej niż byśmy kupili w takim sklepie stacjonarnym. I może przy okazji właśnie, może pokażę Wam. Ła, gdzie jesteś? Tu jestem. I może też przy okazji pokażę Wam, co kupiłam. Tym razem kupiłam dla mojego syna krem przeciwsłoneczny. Wiecie, że ogólnie w Korei bardzo ciężko jest dostać na przykład produkty typowo dziecięce, jeżeli chodzi o kosmetyki i na przykład w Olive dziecięcych produktów nie znajdziecie, więc często Koreańczycy zamawiają przez internet. Ja zamówiłam przez Coupang i zamówiłam Pyunkangul Kids Baby Moisture Sun Cream. Tu mi w ogóle Monika poleciła, mówi, że jest naprawdę z niego zadowolona i pewnie tą markę w ogóle kojarzycie w Polsce. Jest bardziej znana w Polsce niż na przykład w Korei. Hej, słuchajcie, lecimy szybko po mój tablet na dole, bo muszę go naładować, skończył mi się, bo dzisiaj wyjeżdżamy, będzie osobny film z tego wydarzenia, więc będzie on w środę z 2 dni, czy z 3 dni, bo byliśmy wczoraj na basenach, dzisiaj jedziemy na domek, a więc chciałam Wam zrobić, przepraszam, jestem trochę zmęczona, ale wróciłam bardzo późno do domu. Spotkałam się z Moniką i razem spędziłyśmy fajny wieczór, nic
za to tutaj nie nagrałam, dlatego że się bardzo fajnie bawiłam i nie chciałam sobie przeszkadzać, nawet ani na sekundę nie wyciągnęłam kamery, więc i tak się czułam dziwnie. Dobra, lecimy, bo muszę szybko wziąć ten tablet, żeby czytać sobie książkę w samochodzie, bo będziemy jechać około 3 godzin. O, jakieś informacje są. O paleniu. Ciekawe, kto znowu w windzie palił. Teraz tak przygotowujemy się do wyjazdu i słuchajcie, jeszcze jedna taka rzecz, która mi się przypomniała o tym, co Koreańczycy lubią i są znani i my także mamy. Zrobiliśmy sobie tutaj ala pokój do ćwiczeń i mój mąż w końcu przeniósł tą maszynę do podnoszenia się, o, tą. I mamy też, słuchajcie, tutaj mój rower, który Eliasz już zaczyna używać, bo on nie może się powstrzymać. On lubi ten rower, naprawdę lubi go i jeżeli stoi rozłożony, to wtedy on za każdym razem musi sobie usiąść i troszeczkę poćwiczyć. I właśnie, może nie mają Koreańczycy osobnych pokoi, tak jak my tutaj sobie zaaranżowaliśmy, jak na razie, ale właśnie muszą mieć taki sprzęt typu coś do ćwiczeń, czy te stopery, czyli chodzenie sobie w miejscu, czy właśnie rowery, mężczyźni do podnoszenia się i na przykład takich rzeczy na Dangen jest naprawdę dużo, bo lubią, po prostu lubią coś takiego i ja jak zobaczyłam tego sprzętu, ile jest po prostu za grosze, to pomyślałam, że sama sobie będę ćwiczyła. Ostatnio nie pamiętam, kiedy ćwiczyłam, więc nie pytajcie się. A to już jest ostatnia rzecz, którą mamy tutaj w naszym polsko-koreańskim domu. I dajcie znać, co Was zdziwiło, co Was szokowało, a ja Was zapraszam na kolejne filmy, bo to już jest koniec. My się zbieramy do wyjazdu, dużo czasu nam nie zostało. Zapraszam za to Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo i pa! Too late!